dzisiejszym odcinku legenda parkietów polskiej ekstraklasy, grająca legenda Anwil Włocławek, choć już w przyszłym sezonie w innych barwach. Dzisiaj z nami Kamil Łączyński. Miło Cię widzieć, Kamil. Dzień dobry. Cześć, Kamil. Miło Was znowu widzieć. Cześć. Tak jest. Widzimy się cały czas codziennie, że w ostatnich tygodniach. Tak, jesteśmy trochę się męczymy już Chciałem Wam powiedzieć, miło by było Was na chwilę nie widzieć i nie słuchać, a tu się słucha wszystkich podcastów, ogląda każdy razowo, przy każdej minucie Waszą twarz, więc W każdym razie miło Cię widzieć. tak, na potrzeby tego na potrzeby tego odcinka. Kamil, jesteś z powrotem w reprezentacji polskiej. Jakie to uczucie wrócić po latach? Super uczucie. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że tak to się wszystko potoczy i myślę, że cała ta historia mojej kariery jest, kadrowej kariery jest taka dosyć mało przewidywalna, bo zdarza się w niej tak dużo ciekawych rzeczy, że nikt by tego nie był w stanie zaplanować i byłaby to ogromna zagadka dla każdego, co się wydarzy w następnym roku z Kamilem Łączyńskim i kadrą narodową. Do tego wszyscy wiemy, jakie były między mną a selekcjonerem i Igorem Milciciem różne sytuacje. Można o tym otwarcie mówić, bo wszyscy o tym w świadku koszykarskim wiedzą, ale fajnie sobie je uporządkowaliśmy i przy pierwszej nadarzającej się okazji w Krakowie porozmawialiśmy tak otwarcie po raz pierwszy od w sumie 6 czy 7 lat. Zakopaliśmy wszystko, co było i otworzyliśmy nowy rozdział. Ja jestem bardzo chętny do pracy i bardzo zadowolony z tego, że Igor się zdecydował na moją osobę w kadrze. Ja powiedziałem, że chciałbym, żeby Kamil Łączyński w kadrze coś znaczył. Wiadomo, że rola, którą będę miał w tym roku, to nie jest taka rola, jaką bym na przykład chciał mieć 10 lat temu w kadrze, ale sam fakt imprezy mistrzowskiej, bycia tutaj wśród najlepszych chłopaków w kraju, reprezentowania przed 10 tysiącami naszych kibiców naszego kraju, no to jest coś, co się nie zdarza zbyt często i dzisiaj nawet mówiłem, że skoro zmieniam barwy klubowe, to ta kadra musiała się przytrafić, bo jak w 2019 roku odszedłem z Anwilu Włocławek, to była kadra i były Mistrzostwa Świata, to teraz jak odszedłem z Anwilu Włocławek, to jest kadra i Mistrzostwa Europy. Fajnie, cieszę się, ale tu nie jestem tu jako turysta, jestem tu jako zawodnik i są pewne rzeczy, które trzeba zrobić, zrealizować i fajne jest to wyzwanie, które nas wszystkich tutaj czeka. Miejmy nadzieję, że będzie taki wynik jak w poprzednich Mistrzostwach Europy, a może nawet lepszy. O to chodzi. Ja ze swojej strony tylko bym dodał, że na pewno widać u Ciebie to podejście, takie zaangażowanie, bo tak jak mówisz, mogłeś przyjechać tutaj na zasadzie, to już jest dla mnie wyróżnienie, że jestem w tej kadrze, będę sobie tam w swojej roli jakiegoś tam, weterana na czarną godzinę, a wydaje mi się, że wchodzisz w trochę inną rolę, bardzo ważną, bo stalasz zespół, jesteś taki, można powiedzieć, trochę łącznikiem, też przez to, że znasz taktykę, wiesz jak Igor na co dzień pracowałeś z nim w klubie, jak to wszystko wygląda, że jesteś fajnym łącznikiem, szczególnie dla tych zawodników, którzy może nie mają aż takiego doświadczenia w kadrze selekcjonerem i jesteś w stanie połączyć kropki, gdzie tam czasami może brakuje jakiejś dodatkowej informacji i też sam zamiast czekać, aż ktoś zapyta się, ty wychodzisz przed szereg i zadajesz to pytanie, które wszyscy mają na końcu języka, czy tam w głowie, a ty jesteś pierwszy, który o nie pyta, mimo że prawdopodobnie też sam znasz na nie odpowiedź, więc to jest na pewno fajne. To, co mówisz, właśnie to też było w trakcie rozmowy z Igorem przed powołaniem jeszcze, to był jakby jeden z głównych wątków, że on wiedział, że ja znam ten system, który, nie oszukujmy się, nie jest najprostszy dla kogoś, kto pierwszy raz się z nim spotyka. To nie jest jakaś fizyka kwantowa, bo to żebyśmy też nie wyolbrzymiali, ale to jest jednak troszeczkę inna filozofia gry, szczególnie w założeniach taktyczno-obronnych, więc tutaj Igor wspominał to, co teraz ty powiedziałeś, że to też jest spory handicap, że ja już znam ten system i będę mógł się do niego zaadaptować zdecydowanie szybciej niż jakby ktoś po raz pierwszy się z nim zetknął. Co widać też na boisku w dotychczasowych spotkaniach, jak po swojej grze i spokoju, jaki wprowadzasz też w naszej grze teraz. Chyba taka jest moja rola w sumie. Nie od dziś każdy wie, jaki jest mój styl grania. Cieszę się, że
Nawet dzisiaj to mówiłem w rozmowie telefonicznej z moim tatą, że ja się tak dobrze tutaj czuję, bo no, gram z chłopakami, którzy stanowią samą klasę w sobie. Jeżeli chodzi o zrozumienie, ty nie musisz z niektórymi grać nie wiadomo jak długo, żeby wyczuć, jakie są mocne i w czym się dobrze czują te mocne strony i w czym się każdy zawodnik dobrze czuje. Jestem od tego, żeby dostarczać piłki strzelcom w tempo, podkoszowym, pod sam kosz. Myślę, że nie robię nic, czego nie robiłem przez ostatnie 20 lat i moja rola mogłaby się tylko i wyłącznie do tego ograniczać i będę, myślę, że najszczęśliwszy na świecie. Bardzo, bardzo fajne, a nie ukrywam, że też dla mnie to jest sama przyjemność mieć na boisku rozgrywającego, który no przede wszystkim Cię szuka. A wiesz jak wygląda dzisiejsza koszykówka. Bardzo już czas idą wszyscy w kierunku tych scoring guardów, zawodników, którzy grają pick and roll, nie tylko żeby szukać jakichś tam szukać podań, ale też głównie żeby zdobywać punkty. Wtedy jakby przykładowo w mojej roli będą stretch czwórką. Wiesz, no dużo zależy od tego, czy ktoś mi jest w stanie doręczyć dobre podanie. Tak, i czy chce. Dokładnie, czy bo chce. może być zagrywka dla ciebie, a patrzył w drugą stronę. Dokładnie. Taki tekst widziałem, a następnym razem podam. Dokładnie, następnym razem spuści ci oczko i następnym razem ci podam. Także mając siebie na boisku, na przykład też dla mnie, wiem, że ja na przykład jestem bardzo spokojny o to, że kiedy jest jakaś sytuacja, ja wiem, że ty jesteś w stanie ją dobrze odczytać. I to wiesz, to nie chcę teraz się rozpływać nad tym, że ty jesteś wirtuozem koszykówki, bardziej mi po prostu chodzi o to, że właśnie ta koszykówka z tobą na boisku, przynajmniej dla mnie osobiście, jest przewidywalna. I ja to bardzo lubię. Mimo, że twoje podania nie są przewidywalne i też się złapałem parę razy na treningach i na meczach, że gdzieś tutaj ścinam, tak na zasadzie, wiesz, bo tu w naszej zagrywce to jest przebiegnięcie, ścięcie, a nagle, wiesz, jest komuś między nogami przelatuje podanie i piłka do mnie trafia, czy tam do jakiegoś Chyba jak Słoweńcy to oglądają, to nie wiem, czy jak nie przetłumaczą to, że nie zdradzaj wszystkich tajników, ale coś w tym jest i myślę, że to też wracając do rozmowy z Igorem właśnie, no taki był jakby jego pomysł na to, że Mateusz Ponitka jako pierwszy rozgrywający jest zupełnie inny od Andrzeja Pluty jako drugiego rozgrywającego i jeszcze zupełnie inny jest Kamil Łączyński, mając trzech różnych, kompletnie różnych, jeszcze Jordan, który może grać też na pozycji numer 1, mając 3-4 różnych, zupełnie różnych graczy, jeżeli chodzi o charakterystykę gry, no to też taktycznie można sobie fajnie to wszystko poukładać i tutaj nikt nie mówi, że te siły nasze mają się rozkładać na każdego po tyle samo minut, ale jak jest potrzeba taka albo taka na danego przeciwnika, bo wiemy, z kim się będziemy zmagać. Tak. Francuzi zupełnie inna ekipa niż Islandia, Izrael zupełnie inna ekipa niż Belgia, tak? No, taktyka będzie pewnie dobierana różna, no my jeszcze nie mieliśmy okazji poznać wszystkich szczegółów dotyczących każdego kolejnego przeciwnika, ale jak do tego dojdzie, no to myślę, że też będziemy wybierać i zagrywki, i styl gry, jaki będziemy chcieli. I tutaj w tym wszystkim myślę, że no, taka była główna myśl, tak mi się wydaje przynajmniej z tego, co z rozmowy wywnioskowałem właśnie, że moja osoba ma też jakby zwiększyć troszkę wachlarz możliwości trenera, bo on wie, co ja mogę dać zespołowi. No, czego nie mogę dać też wie, no ale no, nie oszukujmy się, każdy z nas ma jakieś ograniczenia. Dokładnie. Mam je i ja i pewnie też przez tyle lat mnie nie było w tej kadrze. ale no, nie oszukujmy się, że przy takiej imprezie, przy turnieju, gdzie mamy no, co najmniej 5 meczów do rozegrania, to warto mieć właśnie ten różnoraki wachlarz możliwości, który... To też jest temat, że jadąc na turniej, trener zazwyczaj chce mieć 3 rozgrywających. No właśnie, bo wiemy jak to się raz skończyło, nie? To było chyba w Finlandii, kiedy Łukasz Koszarek złapał kontuzję i AJ złapał kontuzję złapał wtedy, tak, i kontuzję, był problem taki, tak. że w sumie graliśmy z Łukaszem jako jedyną jedynką i był duży kłopot potem. ja nawet nie pamiętam, kto tam próbował Mateuszem graliśmy na jedynce. Mateuszem czy Tak mi się wydaje. Wacą? I były epizody, że Waca też czasami No był ale na tej to już jedynce. wiadomo, że tego się nie ćwiczyło wcześniej, Tak. tak? Nie był zespół na to I przygotowany. to jest ciekawa rzecz, o której wspomniałeś, bo teraz w sumie do mnie to dotarło, że wbrew pozorom to, że ty jesteś tutaj na miejscu, też bardzo ułatwia, wydaje mi się, proces aklimatyzacji dla Jordana. Bo Jordan przyszedł tutaj i widzi, że on nie musi robić wszystkiego, tylko na przykład do tej pory jakby no ma określoną swoją rolę, że my potrzebujemy od niego bycia agresywnym w ataku, Tak. Szukania tych punktów, a jeżeli widzi, że już wchodzą jakieś podwojenia i tak dalej, to rozrzuca tą piłkę chętnie też.
ale nie musi zajmować sobie głowy tym, że muszę poznać zagrywki na jedynce, na dwójce, muszę tutaj, wiesz, szukać kolegów, muszę Tak. wiedzieć, jak ten gra, woli grać Choć pewnie pick and rolla. będą takie wstawki, bo Oczywiście, to też że tak. trener mówił o tym, nie? I to też jakby z czasem naturalnie też, no, grając z zawodnikami, tak jak powiedziałeś, no, te tendencje gdzieś tam się objawiają, więc, Tak. ale na pewno wydaje mi się, że przez to, że Jordan dopiero do nas dołączył, fajne jest, że jest to zawodnik, który taki, no, uporządkuje zawsze tą naszą grę i Tak. to mu też ułatwia No robotę. zobaczymy, oby to funkcjonowało. Koniec końców wynik drużyny się liczy najbardziej. Cała nasza tutaj trójka i pozostali, którzy są ponad nami w pokojach. Myślę, że też bardzo by chcieli, żebyśmy no mówię, wyrównali chociażby ten rekord, przepraszam, ten wynik, który był na poprzednich mistrzostwach. No, nie oszukujmy się, będzie to niezwykle trudne, bo raz można zaskoczyć wszystkich dookoła, teraz już wszyscy będą wiedzieli, że na nas trzeba uważać i się skoncentrować, ale szykujemy się, trenujemy mocno i miejmy nadzieję, że bez kontuzji, bo to też jest ważne, wiemy, że Jeremiego ona wykluczyła, oby żadnych większych kontuzji już nie było i jedziemy. Niech kibice przychodzą, Tak, zapraszamy. bo potrzebujemy, nie wiem czy mogę, ale zrobię taką reklamę naszą, żeby jednak na tym Eurobaskecie, na grupowych zmaganiach w Katowicach były tłumy. Chcemy, żeby był zorganizowany doping, który nas będzie niósł, bo to jest naprawdę coś fajnego. Miałeś okazję być w 2009 roku na Eurobaskecie w Wrocławiu czy tam w innych miastach? Oglądałem, nie byłem, oglądałem. My tylko. mieliśmy właśnie wtedy sposobność, jako 16-latkowie byliśmy we Wrocławiu na fazie grupowej i byliśmy na tych wszystkich meczach. I to jest jakby dla nas taki To już, było no, git, taki co? wiesz, core memory, taki zakodowany w życiu, że jak to wyglądało na tej hali ludowej, jak to była, wiesz, pełna hala, nieważne, czy to był mecz z Turcją, z Litwą, z kim to nie było, po prostu no, kapitalna atmosfera. No i widać było, że okej, nieważne jaki jest przeciwnik naprzeciwko kadry Polski, no ale jest ten szósty zawodnik w postaci kibiców i ta hala, która no, niosła wszystkich. Nie był doping, I był doping. taki koszykarski doping, Tak. bo to też jest ważne. Myślę, że Święto koszykówki to było. tego trochę brakuje teraz na meczach kadry. No, nie chcę tutaj nikomu mówić i narzucać czegoś, ale wydaje mi się, no ja jestem przyzwyczajony przez ostatnich 10 latach, 8 spędziłem we Włocławku. Wiemy, że jaki jest we Włocławku doping, jak kibic niesie drużynę i no, przy takim dopingu lepiej się gra. Mi Ludzie przynajmniej. mówią, że to jest, wiesz, że to jest presja, ale z drugiej strony to jest też luksus, mieć taką No, ta presja jest bazę. przywilejem, to można Tak, ładnie To jest mówić, tak, szeroki że... temat, ale Dokładnie. To, ja zawsze wspominam sobie przez lata, jak graliśmy w tych playoffach za czasów mistrzostwa twojego drugiego, A, no mojego właśnie. pierwszego. Pamiętam we Włocławku, wracając do strefy 5-5, którą tam zawsze kryliśmy na górze. Ja po zdobytych punktach trzeciej, czwartej kwarcie ten doping zawsze dawał skrzydła. Nie, i no naprawdę niesamowite. ciężko było Ja wygrać. nie wiem, czy to jest możliwe przełożyć tutaj na kadrowe. To ja nie wiem, jak to kluby kibica, czy będą w stanie się zmobilizować, czy może nawet coś, nie wiem, włodarze, no, może Łukasz Koszarek, nie wiem, czy prezes Bachański, ale no, żeby coś w tym kierunku zrobić, żeby taki jeden fajny doping zorganizowany przez grupę większą był. Z tego, co wiem, słyszałem od kibiców, Ludzie z Włocławka na pewno od kibiców z Włocławka, to wiem, że bardzo się mocno nastawiają i przyjeżdżają tutaj na... Tylko pytanie, czy oczywiście poniesie hala wszystkich taką falą fajnego dopingu, czy to będzie troszeczkę bardziej piknikowe. Liczę na to, że jednak oni zmobilizują pozostałą część kibiców, no bo to wiemy, że my jesteśmy, tak mi się wydaje, krajem takim, który no, przyzwyczaił się do tego dopingu siatkarskiego, który jest zupełnie inny. Wydaje mi się, przepraszam, tylko Ci wejdę w słowo, że doping, takich właśnie najlepszy doping to jest taki, który idzie z trybun, a nie idzie od speakera. tak nie zaczyna jest. się od speakera. Jeżeli speaker musi nawoływać do tego dopingu, no to gdzieś tam właśnie mówisz, to jest taka atmosfera zupełnie inna niż jak są te inna. prawdziwe emocje i to czujesz też jako zawodnik No ale na boisku. zobaczymy, jak będzie. No, zawsze ten speaker był, z tego co pamiętam, na meczach. Teraz na meczu w Sosnowcu, jak graliśmy, Był też. Mhm. No dobra, ale to też inne kibicowanie było. No, inne Tak, kibicowanie, miejmy nadzieję, że będzie w Katowicach. Pamiętam, jak my byliśmy na tym na 2009 rok Mistrzostwa Europy i wtedy odbieraliśmy nagrodę za 4. miejsce w przerwie pierwszego meczu, jaki rzuciły te 3 trójki tam w końcówce. Tak. Pamiętam, jak wtedy jako 16-latkowie biegaliśmy po hali do speakera i mówiliśmy mu, żeby Że zrobił meksykańską falę. falę zaczyna, bo my byliśmy tak zajarani, wiesz, no mieliśmy po 16 lat, No tak. my jakiś tam powiedzmy osiągnęliśmy sukces tam na skalę tej mędrzowej koszykówki, bo mieliśmy 4. miejsce w Europie, zakwalifikowaliśmy się na Mistrzostwa Świata, no i my tam jak w ramach tej nagrody zaprosili nas na tą fazę grupową do Wrocławia,
No i my tam byliśmy, no wiesz, myśmy tak zakochani w tej koszykówce i w tej atmosferze, że to naprawdę, to było to jest wspomnienie do końca życia już, takie zakodowane. To prawda. No. No jestem ciekaw, jak będzie wykupiona, no nie wiem, bilety z tego co słyszałem, to się naprawdę z prędkością światła tak, rozchodzą, tak, więc miejmy nadzieję, że będzie 10 tysięcy, czy ile to? 11 tysięcy osób? Na Wikipedii napisane jest 11 tysięcy. Ale kiedy była aktualizacja? nie wiem, czy Chociaż No nie, też tam nie się wiemy, niewiele zmieniło nie wiemy, chyba. bo nie widzieliśmy też jakby tego rozstawienia na sparingach ze Szwecją, były tylko te trybuny otwarte, tak, było 5000 osób. No ale kurczę, Teraz ma grać być jeszcze przed 10 dostawione. tysiącami własnych kibiców, Zupełnie inaczej. to niewątpliwie mnie to przekonało też, żeby jednak na tą kadrę przyjechać. Bo ja powiem wam szczerze, że gdybyśmy mieli grupę na Cyprze, rzucam teraz, no to ja chyba bym się nie Na All zdecydował. Inclusive byś się nie zdecydował? Nie. no i to Bo to jest jednak coś, co się tak. przeżywa raz w życiu. Tak, zgadzam się. Zresztą teraz też jak rozmawialiśmy tutaj w hotelu, czy tam w autokarze z Jeremy, no to też Jeremy wspominał, że on żałuje tego, bo wie, że jeszcze w Mistrzostwach Europy będzie prawdopodobnie okazja zagrać, ale czy będzie okazja pod Polsce. polską publicznością, to Dokładnie jest tak. właśnie to. Więc no fajne przeżycie przed nami, ale mówię, my nie jesteśmy tutaj na All Excuse Me i nie jesteśmy turystyczni, jesteśmy tutaj po to, żeby grać i szykujemy formę, żeby nie było, że tak sobie wykręcicie podcast za podcastem, a my sobie przychodzimy tylko i z bemarów nakładamy jedzenie i od czasu do czasu pojedziemy na halę porzucać. Ciężko pracujemy po to, żeby dla siebie, ale też dla wszystkich naszych najbliższych i kibiców zrobić fajny wynik, no bo może się nie powtórzyć taka możliwość już w naszych karierach. Na pewno nie w tym gronie. Ja to wiem. Wy może jeszcze w swoim Ogólnie gronie. to jest takie, w twojej sytuacji na Tak. pewno, wiesz, no to już mówisz sobie, okej, to może być ostatnia taka wielka impreza europejska, na której mogę wziąć udział, ale my tak naprawdę mając po 32 lata też wcale nie mamy. Tak. Następny Eurobasket ma być za 4 lata, to też jest jakby, nie masz gwarancji, Tak. że będziesz. Bo na Mistrzostwa Świata nie awansowaliśmy, tak? Czy już nie ma? Nie, Jest... będą kwalifikacje. No, tak A, jest. dopiero się zaczną No to teraz. swoją drogą, tak, no zaczną się okienka teraz w listopadzie, potem w sumie są 4 okienka w przyszłym roku, no to już wiadomo, już Tak. jest dalszy temat, ale swoją drogą też no, potencjalnie mamy Łotwę na razie w grupie, tak, i dwie drużyny Tak, z dwie kwalifikacji. Więc no, ale to jest dalszy temat, ale Mistrzostwa Świata ty byłeś, więc możesz powiedzieć, jakie... Ale dzisiaj Oleg Balcerowski mnie uświadomił, że na Mistrzostwach Świata, tam była jakaś rozmowa przy stole i że na Mistrzostwach Świata w Chinach ten mecz nasz z Chinami oglądało blisko 400 milionów Tak, ludzi. było. Że to jest podobno rekord Guinnessa w ogóle, że nie miało nawet inne mecze takiej oglądalności nigdy. no. Niesamowite, co? No, tylko wiesz, no jeszcze też Niesamowite. pytanie, no okej, bo my No nie no, mistrzostwa w 398, 9... Nie, chodzi mi, że było mistrzostwa w Chińczyków. Chinach, no. Mistrzostwa w Chinach. No nie, ale chodzi mi o to, że o skalę też Wydarzenia. i Nie, no wydarzenia, oczywiście. eventów, w którym ja miałem Oczywiście. okazję uczestniczyć i przełożyć to na nasze warunki tu polskie teraz na Mistrzostwach Na Europy jest transmisję z ciężko. emocji. To... Ale chodzi mi o kadrowo, że ja się cieszę, że właśnie ja miałem okazję, nie wiem, będziecie chcieli jeszcze kontynuować wątek kadry, czy go zamykamy, bo ja bym go spiął kadrą, że moja obecność w Chinach, coś co w polskiej koszykówce, no umówmy się, jest bardzo rzadkim wydarzeniem i teraz znowu, kiedy ostatnio mieliśmy mistrzostwa w Polsce? W 2009 roku. No to zobacz, 16 lat temu, nie? Więc znowu mam okazję wziąć w tym udział, więc no cieszę się niezmiernie i mówię, no mam nadzieję, że to nie będzie tylko po prostu obecność, ale też będzie coś fajnego. To zmieniając wątek, możemy przejść do tematu, który częściowo poruszyliśmy, bo Jan Wilwosławek i ty jako rozgrywający. Jesteś jednym z niewielu polskich rozgrywających, którzy na przestrzeni lat wypracowali sobie pozycję, że jesteś zatrudniany w klubie jako pierwsza jedynka. Byłeś zatrudniany przez Oj, I tutaj no jest To wiele wątków do rozmowy. dziękuję, że tak mówisz, ale oj, Tutaj. no dobrze. Mam takie wyobrażenia o tym. Tak. Okej. Więc jest kilka wątków, które chciałbym poruszyć, bo po pierwsze wiadomo jak jest u nas z rozgrywającymi. Czasy się zmieniły, zaczynają w zupełnie innych czasach, kiedy mając 16 lat koszykówka trochę inaczej wyglądała. Teraz jak wspomnieliśmy idzie się w scoring guardów, w zawodników, którzy przyjeżdżają najczęściej z Ameryki i są rozgrywającymi, ale zdobywają dużo punktów. Jak z Twojej perspektywy na przestrzeni lat zmieniało się taki sposób, jak przebić się jako polski rozgrywający? Czy Twoja profesja takiego typowego rozgrywającego już wymarła?
Czy dobre jakby w pytanie. jakim kierunku powinni iść rozgrywający i jak to wygląda z Twojej perspektywy na przestrzeni lat, ewolucja, jak Tobie się grało i jak Twoja gra też, na jak ją dostosowałeś do tego? Myślę, że jak zaczynałem, to rozgrywanie było zupełnie inne. No, tak jak wspomniałeś, ja wchodząc do ekstraklasy, to z polskich rozgrywających miałem przed sobą Koszarka, Skibniewskiego, Szubargę. No nie powiem, że to też byli typowi tacy, no chociaż nie, typowi, może Łukasz Koszarek zawsze był też postrzegany jako strzelec, ale ogólnie to cała ta trójka to byli tacy typowi kreatorzy. No bo takie były potrzeby wtedy. No myślę, że tak koszykówka wyglądała, że rozgrywający był od tego, żeby kreować grę dla innych przede wszystkim, a jakby później szukać możliwości zdobywania punktów. Przez wiele lat trenerzy stawiali na mnie, nie wiem czy jako pierwszego rozgrywającego, to można było polemizować, ale stawiali na mnie, no bo jednak jestem osobą, która, jak to się u nas ładnie mówi, dokarmi zawodników, to o czym rozmawialiśmy, albo, no nie wiem, spowoduje, że inni chętnie ze mną będą grali, bo wiedzą, że zostaną obsłużeni, tak? I na pewno też trenerom łatwiej było przekonać do gry dla ich zespołu zawodników, mając takiego rozgrywającego, który słuchaj, mam gościa, który poda ci Rozdaje ze 3 ciasteczka. razy, tak, jak dobrą zasłonę postawić, Tak. to możesz być w 90% pewien, że jak nie ty dostaniesz, to ściągniesz na siebie obrońcę i będzie on rozrzucał gdzieś indziej. Myślę, że w tym biznesie potrzebna jest różnorodność na każdej pozycji. Mając piątkę typowo grającą tyłem do kosza, fajnie jest mieć zmiennika, który ci rozciągnie grę. Jak masz dwójkę, która jest takim skorerem typowo wchodzącym pod kosz i penetrującym, łamiącym pierwszą linię, to fajnie jest mieć na jego zmiennika typowego gościa biegającego po zasłonach i rzucającego. I tak samo jest z rozgrywającym. Czyli jeżeli masz mocną fizyczną, wysoką jedynkę grającą bardzo agresywnie do kosza i rzucającą punkty, no to tą drugą chciałbyś mieć taką, która jednak da ci coś innego. Rozszerzasz sobie wachlarz możliwości, rozszerzając wachlarz umiejętności, mając różne umiejętności na danej pozycji. Wydaje mi się, że też przez to u trenerów zyskiwałem i przez lata jednak, pomimo tego, że ten styl grania mój wymiera, tak jak mówisz, no to jednak wciąż w jakiś sposób byłem ceniony i przez trenerów, bo właśnie ta różnorodność, którą mogli sobie zrobić w trakcie budowania składu, powodowała, że no też zespół był groźniejszy dla przeciwników. No dzisiaj jest zupełnie inaczej. Jakbym dzisiaj miał trenować młodych 16, powiedzmy 17-letnich zawodników, którzy za chwilę mają wejść w to seniorskie granie, no to zdecydowanie więcej na pewno bym mówił im, żeby patrzyli pod siebie. No bo nie umówmy się, to jest biznes, tak? My tak mówimy, no to też co Tomek wspomniałeś, że no chciałbym być dokarmiony przez rozgrywającego. No bo wiesz, że jak oddasz 3-4 rzuty, a nie jeden w meczu, to masz większą szansę na celne rzuty, co się przełoży na statystyki, a nie ukrywajmy. Co przekładać na kontrakt. No kurczę, no tak jest ten biznes, więc jeżeli a ci zawodnicy, którzy właśnie bardziej patrzą na siebie rozgrywający, no to też mają sobie to w głowie. Czy ktoś im to podpowiada, czy to agent, czy to podpowiada im ktoś z rodziny, czy z najbliższych, czy żona, no to już jest inna kwestia, ale no, sport zespołowy, ale każdy musi zadbać o swój biznes. Bo też przyszedł do głowy teraz wątek, trochę może będę skakał, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak graliśmy razem w BCL-u. Byłeś królem asyst w BCL-u, prawda? Tak, no. Też rozmawialiśmy chyba później dużo, ale o tym sezonie, kiedy pod kątem wyjazdu zagranicznego. To, że miałeś bardzo dużo asyst, ale że jakby problemem w oczach trenerów było to, że nie zdobywałeś wystarczająco dużo punktów. I że jako pierwszego rozgrywającego oni jednak szukają osoby, która dostarczyłaby dużo więcej punktów, ale to też jest właśnie zależne od roli, jaką miałem w zespole. No bo w systemie wiemy, jak jest w systemie u Igora. Igor chciał wykorzystać jak najwięcej mojego potencjału związanego z rozdawaniem właśnie piłek na lewo i prawo. No i to doprowadziło właśnie mnie do tego, że byłem
najlepszym podającym rundy zasadniczej w BCL, która była szersza, bo wtedy graliśmy 14 spotkań. No to wiesz, tam gdzieś tam średnią miałem, już nie pamiętam, ale w okolicach 7. No, życzę wszystkim, żeby mieli polskim rozgrywającym, żeby kiedyś takie mieli osiągnięcie. Ja to uważam za osiągnięcie, może ktoś tego nie uważa za osiągnięcie, ale ja uważam za osiągnięcie. No, to nie doprowadziło mnie do tego, żeby właśnie po sezonie, w którym pożegnałem się z Anvilem, żebym znalazł jakąś taką pracę, którą bym chciał znaleźć za granicą, bo co z tego, że miałeś 7 asyst w BCL-u, jak miałeś 4 punkty, czy tam 5 punktów, tak? Co innego byłoby, jakbyś miał 7 punktów i 4 asysty. Już podejrzewam, że to by zmieniło. No, Pogląd. Ale powiem Ci, na przykład muszę odbić trochę piłeczkę, bo wydaje mi się, że wbrew pozorom to nie jest też tak, że ten typ zawodnika nie jest doceniany, tylko on po prostu jest już Jest. na wyginięciu. Nie, powiedzmy. jest Bo doceniony. zobacz sobie na przykład net przez najbardziej nam znaną polską ligę, jak doceniani są zawodnicy tacy jak Ty, jak Andy Mazurczak, Tak. jak Jovan Nowak. Wiesz, przychodzą tacy zawodnicy, którzy są Ci w stanie rozdać te 10 asyst w meczu, no i to jest po prostu, to jest kapitalne. To jest Tak. przyjemność oglądać takiego gracza, zobacz Tak. jak zarządza zespołem. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, że bardzo ciężko znaleźć tego typu zawodnika, tym bardziej do takiej ligi jak Polska, niż to, że rzeczywiście taki typ zawodnika jest niepotrzebny, bo wydaje mi się, że jest potrzebny. Ale plus taktyka, bo to Tak. też jest ważne. Umówmy się, ale no, nie wiem, czy trener Miłoszewski nas będzie oglądał, ale jeżeli będzie oglądał, to mam nadzieję, że albo słuchał, to nie będzie miał mi tego za złe, ale no, jego taktyka opiera się w dużej mierze na grze pick and rollowej i znalezienie takiego gościa jak Andy czy Jovan Nowak to jest podstawa podstaw. W grze dwójkowej jakby widać było, że Whitehead albo Woodard na pozycji numer 1 nie są w stanie, chociaż to są niesamowicie utalentowani Tak, z doświadczeniem gracze. naprawdę. I zobaczcie, jak oni wyglądali w tej grze, w tej taktyce trenera Miłoszewskiego, a jak wyglądał Jovan Nowak, który przyszedł, który, umówmy się, i fizycznie pewnie był od nich słabszy, strzelecko też Tak. i Woodard i Whitehead byli czy są lepsi, a jednak to Jovan robił całą robotę. No. Nasuwa mi się analogia jak już rozmawiamy o tym w zeszłym sezonie, do naszej drużyny, bo w kluczowym momencie sezonu, kiedy Ciebie nie było, ja też jako Twój kolega z zespołu, myślę, że wszyscy my w drużynie odczuliśmy to, jak brakowało Ciebie, osoby, która potrafiła nadać spokój, tempo, opanować drużynę pod tym kątem, żeby w tym całym zestawieniu dość utalentowanym zawodników, którzy chcieli zdobywać punkty, chcieli brać na siebie odpowiedzialność, zabrakło, chyba mogę powiedzieć, to też nie jest tajemnica, że zabrakło osoby, która skontrolowałaby to wszystko i ogarnęła, kolokwialnie mówiąc. Nadal nie wiemy, czy to by przyniosło jakikolwiek pozytywny dla nas efekt, oczywiście. moja obecność, ale tak, to też pokazuje, jak zespół przyzwyczaja się do gry z jednym rozgrywającym, no bo dużo częściej ja jednak grałem niż Luke Nelson ze względu na jego kontuzję. No i też zespół znał mnie i ja znałem chłopaków, tak? I ten styl, który sobie wypracowaliśmy przez cały sezon, nagle upadł. I to też pokazuje, że indywidualne umiejętności jednostki w sportach zespołowych są niezmiernie ważne. Nawiązując do naszej kadry, zobaczcie, jak dużo przyjście Jordana Lloyda zmieniło jakby oblicze i też sposób naszej gry, tak? W 2 meczach, czy tam w 3 meczach, bo zagrał dwukrotnie ze Szwedami, teraz z Gruzją. Co by było jeszcze, jakbyśmy mieli Jeremiego? Znowu jedna osoba, a zmienia się zupełnie inaczej dynamika. granie. I to też mówię, cały czas wracając do tego, że tak, ja się zgadzam. Ja się uważam, że jestem doceniany tutaj na naszym krajowym rynku. Uważam, że styl, jaki prezentuję, nadal jest bardzo respektowany przez trenerów i wiele osób znających się na koszykówce nadal docenia to, w jaki sposób ja gram i w jaki sposób, nazwijmy to, prowadzę zespół, tak, wiemy o co chodzi, jako rozgrywający, no ale nie oszukujmy się, do tanga w koszykówce trzeba więcej nawet niż dwojga i nie byłoby moich super podań, super asyst, gdyby, no nie wiem, teraz
Gdyby Michał nie trafiał, gdyby Luke Petrasek też mnie nie znał i nie wiedział, jak w tempo mu podać, gdyby Tak, kiedyś Josip ściąć sobie na Lejupa nagle. i gdyby Josip sobie nie potrafił wykończyć floterem, to nie jest tak, że jedna osoba robi. Wokół jakiejś jednostki też trzeba zbudować innymi jednostkami zespół. To jest przerąbany biznes dla trenerów i dyrektorów sportowych. Poruszyłeś nie ciekawy jest temat łatwe. tego sezonu i tego, że wypadłeś w takim kluczowym momencie przez kontuzję. I teraz chciałbym, żebyś może przybliżył nam Twoją perspektywę. Jak czułeś się w tym momencie jako zawodnik? Czy czułeś się na przykład, bo wydaje mi się, że jesteś osobą, która jest w stanie otwarcie o tym powiedzieć, czułeś się w tamtym momencie, że naprawdę jechałeś już na oparach i wiedziałeś, że to jest takie granie z losem, no, że to ryzyko kontuzji jest naprawdę bardzo duże, bo jesteś eksploatowany, bo przez dłuższą część sezonu Luke Nelson też nie był dostępny, a miał grać pierwsze skrzypce w tej drużynie i gdzieś tam ty, będąc w tej roli weterana, nagle musisz wziąć na swoje barki ciężar tego grania przez tyle minut, zarządzania zespołem, pressingu na całym boisku i tak dalej, i tak dalej. Jak właśnie ten moment, może nie sam moment tej kontuzji, ale to, co doprowadziło może do tej kontuzji, bo to jest kontuzja mimo wszystko przeciążeniowa. Nie powiedzieliśmy, że to był wypadek przy pracy, czy że ktoś ci tam kolanem wjechał w nogę. Czy byś powiedział, że to było właśnie coś, no może gdzieś tam dzisiaj lampka już wcześniej zapalała, że może jedziesz już na oparach, czy bardziej zdarzenia losowe? Wiesz, no jak macie 32 lata, ja 36, myślę, że w pewnym wieku lampka się już świeci Serwisowa. cały czas, serwisowa. To jest ta lampka serwisowa. Rzadko kiedy gaśnie, ale no to pół żartem, pół serio. Boli ciało po 20 latach grania i niewątpliwie to nie jest tak, że jest idealnie i nie będzie idealnie już na tym naszym etapie grania i u mnie nie było idealnie, ale kontuzja, której doznałem, to byłaby chyba kontuzja, której się najmniej bym spodziewał, bo nigdy wcześniej nie miałem z tym problemów. Do naszego fizjoterapeuty Wojtka Krawczaka, jak chodziłem na jakieś masaże po meczach, to pod tak zwanymi palcami nie wyczuwał niczego, tak? Mówił mi właśnie, że aż sam był w szoku, no bo to był okres play-offowy, kiedy jednak po meczu zaraz od nowa, jakiś właśnie szybki masaż regeneracyjny. On mówi, kurczę, te mięśnie gładkie, zero grudek, z czego to wynikało? Ale to był pewnie proces, tak? To coś narastało w organizmie i w pewnym momencie organizm akurat w tym miejscu powiedział, a tu cię mam i teraz nie będziesz już biegał, teraz już sobie usiądziesz. A cały sezon, kurczę, naprawdę był fajny, w sensie takim, no wiadomo, zdarzały się tam jakieś mniejsze lub większe problemy zdrowotne, ale to mówię, no w tym biznesie jest to no, normalne, tak? Tak jak, nie wiem, chciałem jakieś strzelić porównanie, jak dla piekarza spalony chleb, tak? Raz na jakiś czas, no coś się... Ten sport, to jest wliczony jest ten biznes. My też o tym kontuzje. rozmawialiśmy w jednym z pierwszych odcinków, nie wiem, czy to wszyscy słuchacze będą pamiętali, ale mówiliśmy słuchaczom o tym, że to, że występujesz w meczu, nie oznacza, że danego dnia jesteś na 100% w dyspozycji. To już I to jest wiesz, tak. i to jest to, że jak się zaczyna sezon, tak naprawdę, kiedy zaczynasz sezon, powiedzmy, całe oby odpukać na Tak. 100% gotowy, no tak już w pewnym momencie coś ci się przydarzy, to już tak naprawdę do końca sezonu nie dojdziesz z powrotem na ten Bo nie ma na to 100% czasu, świeżości. bo nie ma na to czasu, nie? A jeszcze gorsze, jak jeden problem pogłębi drugi, albo rozpocznie tak. drugi, bo on się pogłębia. No ja na tamten moment nie czułem, że jest jakikolwiek problem z moją nogą. Czułem się naprawdę dobrze. Ta seria dobrze się dla mnie też, nie mówię dla nas, tylko bo prowadziliśmy 2-0, ale też dla mnie zaczęła się naprawdę bardzo dobrze i te dwa pierwsze mecze we Włocławku miałem statystycznie super i znowu mówię, kurczę, 36 lat na karku, dużo ludzi mi to wypomina, ksywa na kadrze dziadzia. Kiedyś ja tak mówiłem do Szymona Szewczyka, teraz do mnie tak mówią. A ja wciąż mogę i myślę, że prezentuję się na jakimś tam przyzwoitym poziomie. No i kontuzja, która no, eliminuje cię. Nie wiadomo, nie na jakiś długi okres Ale w czasu, kluczowym momencie ale w kluczowym sezonu. momencie. Ten timing No jest to jest tak, jak najważniejszy. znowu wracamy do kadry i do Jeremiego. Tak. No to jest uraz, który miejmy nadzieję, że jak najszybciej go wyleczy, ale eliminuje go na 4-6 tygodni. 4 tygodnie Wystarczy, minimum, żeby tak, nie wziął tak. udziału akurat w Eurobaskecie. No, duże nieszczęście, natomiast no, wiadomo, że to gorzej było, jakby miał 8 miesięcy pauzowania, nie mógłby podpisać jakiegoś tam kontraktu, więc czy się cieszę z tego, że ta kontuzja trwała 4 czy 6 tygodni, a nie miesięcy? No nie cieszę się, no ale na pewno jest to jakieś lepsze wyjście z tego, bo gdyby trwała dłużej i byłaby poważniejsza, to na przykład nie mógłbym być dzisiaj tutaj z wami, więc
Bardzo żałuję, nie przewidzisz tego. No, my jako sportowcy dbamy o siebie bardzo. To nie jest tak, że prowadzimy idealne życie, ale no, dbamy o to, co jemy, dbamy o to, ile śpimy, Jasne. staramy się dobrze przygotować do treningu i dobrze ciało zabezpieczyć. Nasz organizm jest narzędziem pracy, to jest praca Więc fizyczna. musimy o to więc- zadbać, a i tak nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się w 100%, więc no to myślę, że to też jest dla osób młodszych, które na pewno Was słuchają, coś takiego, że taka wskazówka, żeby no jakby nie łamać się, że jak coś się stanie przykrego, to nie jest coś jeszcze koniec świata, tak? No bo to też na pewno każdy z nas zmagał się z większymi lub mniejszymi kontuzjami i one będą się zdarzały. To jest jak z narzędzie porażkami, pracy. porażki uczą i tak samo no to jakieś takie właśnie wzloty i upadki, te upadki czasami uczą więcej, bo też czasami jest tak, że zdarzy Ci się uraz i ten uraz jest takim jakby katalizatorem do tego, żebyś mógł sobie poukładać jakieś rzeczy Tak. mentalnie w głowie, nauczyć się, okej, może to był, może wcześniej, Przeanalizować, tak. może wcześniej miałem sygnału, że powinienem jakby dać sobie więcej luzu, a wiesz, na przykład pracowałem tak ciężko, że z przemęczenia się złapałem uraz. I też musisz pamiętać o tym, że musisz pracować ciężko, ale musisz też pracować mądrze. Wiesz, i to jakby przeciążanie swojego organizmu cały czas też do niczego dobrego nie prowadzi, bo potem będziesz łapał te urazy i będą cię jakby no pozbawiały tego Kiedyś- czasu na parkiecie. Kiedyś mi się spodobało, co powiedział tyczkarz Wojciechowski. Jeżeli przekręciłem nazwisko, to przepraszam. Paweł Wojciechowski, dobrze pamiętam. I Paweł, tak? Paweł? Nie, Nie mam pojęcia, na zakończenie swojej kariery, Jest koło pamiętam, po Piotr jednym z meetingów oglądałem to, Jak coś to się poprawi. AI poprawi. Ja po jednym z meetingów oglądałem wywiad z nim, słuchałem, ale też oglądałem, bo to było w telewizji. No i on powiedział, że taką fajną rzecz, że czuć się dobrze w wieku 35 lat to nie jest to samo, co czuć się dobrze w wieku 25. Nie wiem, czy to są jego autorskie słowa, czy też zapożyczył od kogoś, ale ja to pożyczam od niego, bo w 100% się pod tym podpisuję. Nie wiem, co wy na to, ale Na 100%. czucie się super w wieku 25 lat. Kurczę, no nie oszukujmy się, każdy popełnił jakieś większe lub mniejsze błędy z lat młodzieńczych. Bywało tak, że na mecze juniorskie się szło z jakiejś tam dyskoteki i człowiek był w stanie biegać te 40 minut i nie było problemu. Dzisiaj, jak ja sobie pomyślę, że kurczę, spałem tylko 7 na przykład godzin, Albo na przykład, że na kolację za dużo zjadłeś, albo coś i ci dalej siedzi, Tak rano się jest, budzisz i tak ci siedzi jest. na żołądku. No wiesz, A to są myślałem, że rzeczy... tylko tak ja mam, ale okazuje się, że nie. No, to są rzeczy, o których trzeba już myśleć, prawda, Tak. w pewnym wieku. No, to nie jest tak, że my się czujemy staro, bo się nie czujemy. Nie, Myślę, nie, że wy no. też nie tylko ja, ale no koszykarsko jesteśmy już w zaawansowanej Tak. ciąży, więc nie oszukujmy się, ale Tak, no... To też ma plusy, bo ten staż treningowy pozwala Ci szybciej dojść do formy. Nie jest tak, że Oj tak, i znasz swoje ciało Tak, i to jest też ta właśnie, baza jest już. dzisiaj tam rozmawiałem z jedną osobą na ten temat odnośnie po karierze, po kadrze, co będę musiał przyjechać do Gdyni i przejść badania, no i tam też trenerem od przygotowania fizycznego będzie Hubert Śledziński, z którym wielokrotnie mieliśmy przyjemność pracować w Anwilu Włocławek. No i nie wszystkie badania już też będę musiał od razu przejść, no bo Hubert też już zna na tyle moje ciało i wie, jak ja reaguję na pewne obciążenia, że jest w stanie ten program tak ułożyć mój treningowy, żebym ja tam szybko potem do chłopaków dorównał, nie? No, ale to też nasza świadomość, no jak my pracujemy, jak potrafimy właśnie to, co mówię, zadbać o swoje ciało przed, czy po treningu, czy po meczu, to też z wiekiem, z czasem, nie? Jak ze wszystkim. Mądrość, doświadczenie, którą się nabywa z czasem na pewno. No i też poznajemy swoje ciała, poznajemy swoje potrzeby, wiemy, czy możemy wypić tą lampkę wina dzień przed, czy lepiej dzień po meczu. No to są naprawdę taki, dałem teraz przykład, czy możemy zjeść 2 kotlety schabowe, czy jeden. No to są wszystko rzeczy, których się nabywa z czasem. Kończąc tylko te schabowe, to powiem jeszcze tylko o tym, na to pytanie. Cały sezon czułem się fantastycznie. Naprawdę uważam, że dźwignąłem to indywidualnie mega, bo nikt się nie spodziewał, że przy tej kontuzji Luka będziemy mieli w Anwilu osobę w postaci 36-letniego gościa, który będzie jednak co 3 dni potrafił grać. Na pewno. I tak jak mówisz, też zespoły świetnie dzisiaj to skautują i wiedziały, żeby kryć mnie mocniej, a tak czy inaczej po raz kolejny drużyna, w której ja byłem, no
pierwszym rozgrywającym przez cały sezon, chociaż przed sezonem tak miało nie być. Prowadziłem i awansowaliśmy do drugiej rundy FIBY. Mieliśmy najlepsze znowu wyniki. Znowu Anwil był najlepszy w Polsce, pomimo tego, że grał do lutego na dwóch frontach. Więc no, to nie jest byle co i my tak lubimy sobie jako Polacy często umniejszać te nasze zasługi, ale ja teraz zaprzeczę temu i powiem, że uważam, że mam prawo do bycia dumnym z siebie, z tego w danym momencie kariery, jak się prezentuję i gdzie jestem. W 100% to, co powiedziałeś, bo też rozmawialiśmy o tym, że założenie budowy składu było takie, że Luke miał być naszym pierwszym Dokładnie. rozgrywającym, a I tak było na początku. Ja pierwszych meczach grałem tam po 8-10 minut i to było tak na przełomie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej kwarty, tak? Więc to było zupełnie inna rola. I myślę, że to też ta budowa składu w Anwilu to też troszeczkę temat rzeka, tak, temat rzeka. Ale tak, bo chciałem się zapytać jeszcze a propos tego, co mówiłeś, czy takie z jednej strony pewnie takie gadanie, że już jesteś wiekowym zawodnikiem, doświadczonym i teoretycznie miałeś być w mniejszej roli, napędza Cię do tego, żeby udowodnić Utrzeć nosa. hejterom, a z drugiej strony, czy może w jakiś sposób zdejmuje z Ciebie presję, że Ty już nie musisz? Jak do tego podchodzisz? Myślę, że ani w jedną, ani w drugą stronę bym nie szedł zbyt skrajnie. Na pewno ja przed sezonem, zresztą mam na to świadków, powiedziałem sobie, że chcę być, żeby to był mój naprawdę jeden z lepszych sezonów. Pomimo wieku chcę pokazać, że potrafię dalej i wciąż grać w kosza, ale nie spodziewałem się, że na dzień dobry moja rola się ograniczy nagle do 8-10 minut. No ciężko wtedy pokazać swoje umiejętności, nie oszukujmy się, i pobić jakieś rekordy statystyczne. To jest ciężkie tak psychologicznie, żeby po prostu... Ciężkie pogodzić psychologicznie jako zawodnik, no. i powiem Ci szczerze, że miałem z tym problemy. No to jest normalne. To znaczy problemy to jest może za dużo powiedziane, ale miałem takie dni, wieczory, noce, że mówię, kurczę, w końcu nastąpił ten moment, trzeba się jakoś przełączyć na to jednak bycie takim typowym zmiennikiem, bo pomimo tego, jak moja kariera wyglądała, że czy byłem pierwszym, czy nie pierwszym, zwał jak zwał, no to czy za trenera Frasunkiewicza, czy za trenera Milicicia w Anwilu Włocławek, no bo o tym klubie mowa, no to jednak zawsze był ten drugi rozgrywający, tak? Różnie te minuty były rozstawiane, czy ja byłem pierwszy, czy drugi, to jednak ja tak czy inaczej grałem. To było po 20 minut na mecz, jak tam można sobie w statystykach zobaczyć, to nawet może i ponad średnio. Więc nagle przeskoczenie na 8-10 minut w tych pierwszych paru meczach było ogromnym dla mnie szokiem. No i nie było na pewno łatwo, bo to nie jest tak, że jesteś na wszystko przygotowany i pomimo doświadczenia ty wiesz, jak zareagować. Tak, no nie jesteś w stanie zareagować. Musisz z czasem jakoś to wszystko przełknąć, przemyśleć i sobie w głowie poukładać. Im szybciej sobie w głowie poukładasz, tym lepiej dla Ciebie i dla zespołu. No akurat tu się wydarzyła taka sytuacja nieszczęśliwa, no bo nikomu wiadomo nie życzymy kontuzji, tym bardziej już ze swojej drużyny, bo to osłabia całą ekipę, ale no, to zdeterminowało mnie do tego, żeby jednak ten cel, który sobie przed sezonem postawiłem, móc osiągnąć i do tego dążyć. I tak jak mówię, no jestem dumny z tego, jak to wszystko się potoczyło, jeżeli chodzi o moje dokonania w tym sezonie, bo no, nie mam się czego wstydzić, a no, wiemy, że różnie to życie koszykarskie wygląda i ono też, życie prywatne też ma na to wpływ, a nie zawsze jest tak idealnie, jak kibic to chciałby, żeby było. Czasami się różne rzeczy różnie układają i one też dają nam mocno w kość. Chciałem jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś, że tak psychologicznie, kiedy znajdujesz się w takiej roli, powiedzmy na mniejszej roli niż dotychczas, masz takie wyjścia być właśnie albo sfrustrowanym, albo wkurzonym na to i mieć w pewnym momencie wylane, a z drugiej strony, jak jesteś gotowy i tak mentalnie nastawiony, zdarzają się różne sytuacje i no tak jak powiedziałeś, nikt nie życzy nigdy zawodnikowi powiedzmy kontuzji, ale w momencie, kiedy ona się zdarzyła, na którą nie miałeś wpływu, po prostu wszedłeś w buty osoby, która ciągnęła zespół i to jest myślę, że już taka, nie wiem czy lekcja, ale no taki życiowy wniosek z konkretnej sytuacji, że po prostu nie mamy wpływu na to, co się nam przydarza, ale no to jak odpowiadamy. Jest taki świetny cytat angielski, amerykański, który mówi, że when the opportunity presents itself, it's too late to prepare, czyli kiedy przed Tobą pojawi się w końcu ta wymarzona szansa, już jest za późno, żeby się na nią przygotować, więc cały czas, nieważne, czy Ty już masz
swoją wymarzoną rolę, czy nie. Musisz pracować na własny rachunek, żeby kiedy ta sytuacja w końcu się przed tobą Pojawi. zaprezentuje, że jesteś w stanie to wykorzystać. No właśnie i tak jak właśnie wspomnieliście, no czy jesteśmy w stanie, teraz pytanie się na wszystko przygotować, no bo musielibyśmy tyle scenariuszy sobie w głowie napisać, no nie jesteśmy, więc to jak szybko zareagujemy, też czasami, no nie czasami, ale też i dumę, i ego swoje troszeczkę schowamy do tylnej kieszeni, no bo każdy z nas ma jednak jakieś, jeden ma większe, drugi ma mniejsze, wiadomo. Sport zespołowy wymaga jednak, żeby to ego było jak najmniej widoczne, choć wiemy, że nie zawsze u wszystkich to jest możliwe do zrobienia, ale no, prawda jest też taka, że działasz przede wszystkim na własną korzyść, a przy okazji możesz zadziałać na korzyść jeszcze innych i zespołu. Ja te 8-10 minut też starałem się wykorzystać jak najlepiej. Jak wchodzisz na boisko, to chyba nie chcesz pokazać trenerowi, że kurczę, trenerze... Jesteś obrażony, tak. masz kwaśną minę. Inną sprawą jest też to, i to też nie wiem, kto mi to powiedział, ale to jest bardzo fajna rzecz, że no też żaden trener nie strzeli sobie w kolano. I jeżeli widzi, że ktoś jest lepszy, no to też da mu grać, no bo chyba on też chce wygrywać. Więc też czymś się pewnie trener kierował, Selczuk, na początku, że jednak dawał grać więcej Luke'owi, a nie mi. No bo jednak uznał, że Luke Nelson da mu więcej. Jak się okazało, wcale Kamil Łączyński nie dawałby mu mniej, gdyby też miał taką rolę w zespole, ale no to on teraz to wie. Nie wiedział właśnie tego, nie wiedział tego na początku wcześniej, i nie? jak budował skład też nie wiedział, jak sobie to wszystko przygotowywał w głowie, także... To mam fajną, taką mi myśl przyszła, nie będę mówił, kto mi to powiedział, ale jakby to, co powiedziałeś na temat tego, że trener nie będzie sobie strzelał w kolano, też przyszła mi taka dygresja, że ściągając zawodnika z perspektywy trenera, nie wiem, co ty sądzisz, jeżeli masz jakąś, powiedzmy, hierarchię w drużynie, Tak. trochę nawiązuje do sytuacji w tym sezonie raczej, że to jest problem zawodnika, którego na tą pozycję ściągasz, żeby utrzymać swoją rolę w zespole, a nie trenera, żeby, powiedzmy, utrzymać tą hierarchię, którą się dzieje. Chociaż myślę, że to jest akurat, no może to nie jest tak, że się z tobą nie zgadzam, ale na pewno i zawodnik, i trener przed sezonem, jak rozmawiają, muszą dojść do jakiegoś wspólnego... Nie mówię jakby do twojej sytuacji, tylko tak... Ale nie, ja też nie mówię o mojej, tylko mówię, że musisz też zaakceptować swoją rolę. Jeżeli, no wiadomo, że to ja też nie wymienię osoby, która to powiedziała, ale może ludzie skojarzą z naszego podwórka Polskiej Ligi. No ktoś by chciał, żeby w jego zespole, nazwijmy to tak, grali ludzie, co będą rzucali po 15 punktów i wtedy jak masz 10... Sumujesz sobie. Tak, masz 150 punktów na mecz rzucamy. No kurczę, tak, no tak, nie może tak. tak być, to się nie wydarzy, tak? I teraz im szybciej masz zawodników mądrych, którzy są w stanie zaakceptować swoją rolę i właśnie w te 8, 10, 12 czy 15 minut wejdą, zrobią to, od czego się oczekuje od nich, no to tylko i wyłącznie może wpłynąć korzystnie na... A nie tak jak wczoraj oglądałem mecz w eliminacjach do Ligi Europy, Legia Warszawa grała z AEK-iem Larnaka. Pierwsza połowa była super, druga beznadziejna w wykonaniu Legii. Jest wywiad z bramkarzem, to nie jest coś, że kłamie, bo można to sobie zobaczyć w internecie. I Tobiasz jako bramkarz mówi, że dopóki graliśmy i trzymaliśmy się jakichś założeń, które sobie nakreśliliśmy, ta nasza gra wyglądała dobrze. A jak każdy chciał nagle zostać bohaterem, łamał zasady, wchodził na pozycje, w których, no ja się nie znam aż tak bardzo mocno taktycznie na zasadach piłkarskich, tam gdzie jak to się w strefie ma przemieszczać, no ale on chyba wiedział, o czym mówi, to nagle ta jej gra siadła i dokładnie to samo można powiedzieć u nas, tak? Jeżeli nagle Kamil Łączyński, który, no trener mu daje zadanie i mówi: Kamil, ja chcę, żeby jak wejdziesz, to chcę, żebyś obsłużył tego i tego i tego zawodnika, a nagle Kamil wchodzi i przy pierwszych 3 pick and rollach on rzuca ja rzucam z 6-7 metra, żeby sobie po prostu rzucić do kosza i żeby mieć punkty. No to i moja gra nie funkcjonuje i nie funkcjonuje trener gra jest zadowolony zespołu, i trener jest zadowolony. minut, no. To wszystko to jest składowe, dlatego uważam właśnie i to, co powiedziałem, że to jest przerąbany biznes dla trenerów, no bo ty idziesz do domu po swoim meczu, ja już trochę w ten sposób też analizuję, że idziesz do domu i analizujesz swoją grę jako zawodnik, a ja trener wraca do domu i analizuje grę każdego z nas w ataku, w obronie i też jak buduje zespół, no to też musi wiedzieć, co ci da ten, co ci da tamten i teraz też jak dotrzeć do takich zawodników.
nie oszukujmy się, że najlepsze zespoły, przynajmniej na przestrzeni wielu lat w Polsce, te, które zdobywały jakieś trofea, no to są zespoły, które widać było, że jest tam jakaś hierarchia i widać było, kto Musi za być. co jest odpowiedzialny. Zawsze musi Można sobie to ładnie tak... Muszę Cię pociągnąć za język. Chcesz być trenerem w przyszłości? Tak, Okej. ale czy od razu po zakończeniu kariery, nie wiem. Chciałbyś, jakbyś dostał ofertę od Zależy razu po skąd, zakończeniu? myślę, że to też jest, to nie możemy mówić tak Generalnie. zero-jedynkowo. Zależy skąd, zależy jaką, wiadomo, że gdzieś myślę o tym, Z Anwilu? a gdzie mieszkam? bo jak mieszkam w Nowym Jorku, to nagle nie wiem, czy będę brał No tak. ofertę z Anwilu. To nie chodzi o to, czy jakiś klub, jak mi coś zaproponuje, to ja tak na pewno albo na pewno nie. To bardziej mi chodzi o to, że dobrze wiemy, chłopcy, panowie, jak wygląda ten biznes. Jesteśmy wiecznie w podróży, ciągle nas nie ma. Nie ma nas na święta, nie ma nas... okej, może okres wakacyjny mamy dłuższy, normalny, powiedzmy, tak to nazwijmy, chociaż Jako my też... trener. Tak, ale jako trener jesteś cały czas na telefonie. Znam się też z trenerami, bardzo dobrze widzę, jak pracują. To jest jedna wielka rozmowa przez telefon, przez maila, przez Zooma, przez Skype'a, jeżdżenie, oglądanie w komputerze dniami i nocami. Musisz naprawdę to kochać. To musisz kochać, musisz się poświęcić, musisz wiedzieć, że znowu chcesz wskoczyć w te trybiki. Plus, jak wiemy, tak jak powiedziałem, jak jesteś zawodnikiem, idziesz po swoim nieudanym meczu, porozmawiasz ze swoją kobitką w domu i ocenisz swoje spotkanie z perspektywy siebie samego, Tak. a trener ma burzę mózgów, jak zadowolić tego, jak zrobić to, jak poprawić tamto, jak... Presja zarządu, Kurczę, presja na wynik, kibice. jeszcze nie daj Bóg przeczyta coś tam na Facebooku albo na Twitterze mówią, czy tam na tym Xie mówią o nim, no i się zaczyna bal. Dlatego ja bym bardzo chciał być w tym biznesie, kocham koszykówkę i naprawdę nie widzę dzisiaj możliwości, żebym długo wytrzymał bez niej. Dzisiaj mi trener Gronek powiedział, że dłużej niż 2 lata bez koszykówki ci nie daje, bo zwariujesz w domu, znając to podejście moje do koszykówki. Natomiast prawda jest taka, że ja bym chciał się na chwilę osiąść chyba i chciałbym mieć po karierze, po tym ciągłym jeżdżeniu, podróżowaniu, po niemaniu tych weekendów, dobrze to zabrzmiało, nieposiadaniu wolnych weekendów od XY lat, żeby w końcu można było w ten piątek i w sobotę wyjść sobie na kolację wieczorem, a nie myśleć, że kurczę, już jest 21, trzeba Dokładnie się tak. kłaść, bo jutro o 10 rano To jest trening jedna przed z rzeczy, której ludzie sobie nie zdają sprawy, że chodzi o nasze życie i to nie jest jakby tutaj wychwalanie, co my jesteśmy Prywatne, super nie, ekstra, życie ale prywatne, nasze tak. życie prywatne, każdy człowiek, większość ludzi pracuje od poniedziałku do piątku po to, żeby móc weekend sobie spędzić z rodzinką, zaplanować Tak. coś i tak dalej. A Ale my wiesz, Tomek, będziesz to mówił, zaraz się pojawią, że tak, Nie, no że oczywiście, pieniądze, tylko- że jakieś zarabiacie. Każdy biznes ma swoje Tak, plusy i plusy i minusy. minusy, My oczywiście. z pełną premedytacją bierzemy te minusy, które ma ten biznes, bo Na i tak go 100%. kochamy. Dokładnie. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o sprawę typowo trenerską, ja jestem zauroczony koszykówką nadal i uważam, że zrobiłbym ogromną krzywdę polskiej koszykówce, gdybym z niej odszedł, ależ to skromnie zabrzmiało. Ale już nie. mamy tytuł na ten odcinek. Skromny Łączyński. Nie, oczywiście naprawdę już teraz wracamy bez śmiechów. Chciałbym dalej być w koszykówce, ale jeżeli miałbym w niej pozostać, to tylko w roli trenera. Nie widzę siebie Głównego jako... trenera. Tak, głównego trenera. Nie widzę siebie jako dyrektora sportowego. Na dzień dzisiejszy nie widzę siebie jako asystenta. Widzę siebie jako głównego trenera. Wiem, że może nie będzie to łatwe do osiągnięcia. Może będzie tak, że będę przez x lat asystentem, pomimo tego, że na dzień dzisiejszy się jako asystent nie widzę. Natomiast chciałbym zostać w tym biznesie, bo lubię to. Po prostu sprawia mi to frajdę. Nie oszukujmy się, ale też finansowo jest to poziom fajny, więc czemu nie? Jeżeli coś sprawia Ci przyjemność, a jeszcze możesz z tego dobrze zarobić, no to wytrzymasz tą presję, te wszystkie obelgi, wyzwiska, poradzisz sobie z tym, bo chwały i glorii to, umówmy się, niewielu doświadcza, no bo taka jest prawda, jest tylko margines osób, które to doświadcza, a cała reszta jest w internecie tam równo jechana. Tak. Powiedziałeś ciekawą rzecz, bo powiedziałeś, że dalej masz tą miłość do koszykówki, tak, koszykówka ci sprawia przyjemność,
A chciałem Cię zapytać, czy był moment w Twojej karierze, że ta koszykówka Ci zbrzydła? I tutaj może, nie wiem, czy to będzie na ten moment, ale chciałem też poruszyć temat Twoich kontuzji w Twojej karierze. I wydaje mi się, że to był taki bardzo ciekawym przypadkiem, bo jesteś osobą, która na wczesnym etapie swojej kariery odniosła 2 poważne kontuzje. Gdzieś tam ta Twoja kariera nagle była na rozdrożu, nie wiadomo było, co będzie dalej z Kamilem, czy wejdzie dalej, czy spełni w ogóle jakieś pokładane w nim nadzieje, że wejdzie na ten, ligowy, topowy poziom. A Ty obecnie masz 36 lat, jesteś na Eurobaskecie i przygotowujesz się z reprezentacją Polski. I tutaj właśnie jest moje pytanie, czy ten moment właśnie kontuzji, to był ten moment, kiedy koszykówka, był taki moment, że ta koszykówka zbrzydła? To jest pierwsze pytanie. A druga sprawa właśnie, jakbyś opowiedział może właśnie o tym aspekcie swoich kontuzji. Ja również jestem po swoich perypetiach z kontuzjami, więc też ja zawsze, kiedy mogę, chcę ten temat wykorzystać, bo wydaje mi się, że to jest temat, który jest dalej, wydaje mi się, dość takim tematem tabu, bo zawodnicy czynnie grający rzadko chcą opowiadać o swoich urazach, żeby też jakoś tam się nie wystawiać, że bo tutaj miałem problem z tym, albo dalej mam problem z czymś tam. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo wielu zawodników, wielu też młodych dzieciaków nie potrafi sobie radzić z tymi urazami. Oj tak, nie, chyba nie miałem takiego momentu, pomimo tych 2 kontuzji kolana nie miałem momentu, że koszykówka mi zbrzydła. Miałem moment taki, że nie wiedziałem, czy organizm mój, który no, też nie był jakimś tuzem, nigdy fizyczności nie byłem, czy on sobie poradzi na tym poziomie po tych kontuzjach. To może tu była jakaś tam zagwozdka. Ta pierwsza kontuzja kolana, którą miałem i operacja w 2007 roku w wieku 18 lat, to spotkała mnie w takim momencie, w którym ja nic nie wiedziałem. Ale teraz nie będę oszukiwał, że nie wiedziałem nic na temat tego, jak o siebie zadbać. Pomimo tego, że mam kochanych rodziców i wiele im zawdzięczam, to oni też mi wiele wskazówek w tej kwestii nie dali, poza tym, że zgaś już ten telewizor o 22. No tak. Pozdrawiam Was, kochani moi rodzice, ale tak właśnie było. Jest to, no nie jest to żadną tajemnicą, że no, my byliśmy na początku swojej kariery, nie byliśmy właśnie dokarmiani taką wiedzą, jak dbać o swoje organizmy. No zobaczcie, jak dzisiaj młodzież, jak wchodzi do zespołów, ma trenerów od przygotowania. Czasami jeszcze jakiś dietetyk się pojawi, albo może psycholog w jakimś klubie, a my na siłowni, no to zrób 3 serie tego. Zrobimy 3 kółka na 10 stacjach. Stretching w ogóle ja nie miałem Siłowni się nie robiło dlatego, że nie urośnie. No bo nie urośniesz, bo ci zepsujesz żółt. No niesamowite, prawda? Tak. A ja łapiąc kontuzję i mając operację w wieku 18 lat, nie wiedząc nic, jak przejść ten proces, to pomimo, mówię, takiego wsparcia mentalnego, nie miałem osoby, która by mi tak powiedziała, że jak bardzo jest to ważne. I wcale nie wykluczone, że ten cały proces rehabilitacji nie spowodował tego, że no, ja się tak właśnie zastanawiałem, czy moje ciało da radę. I potem ta źle przeprowadzona rehabilitacja, może nawet i operacja, ciągłe perturbacje z tym kolanem, one nadal nie spowodowały, że zbrzydła mi koszykówka i nie miałem jakiegoś takiego obrzydzenia, bo dalej chciałem grać, a wręcz przeciwnie, to mnie jakoś tak napędzało, że kurczę, nie, ja tak bardzo chcę grać w tą koszykówkę i tyle już jej poświęciłem pomimo 18, 19, 20 lat na karku, że ja nadal chcę grać. Kiedyś dałem nawet taki wywiad, że choćby mnie 23 kontuzje dopadły, to ja i tak chcę osiągnąć ten swój cel, jakim jest gra w PLK. I cieszę się, że coś miałem takiego w głowie i coś takiego sobie, nie wiem, wmówiłem, że cały czas tego tak bardzo pragnąłem, że do tego doszło, chociaż potem kolejna operacja potem miałem kolejną operację nadgarstka. No, zdarzało się wiele tych kontuzji, ale żadna nie spowodowała, że byłem zniechęcony. Miałem osoby nawet takie w swoim otoczeniu i to najbliższym otoczeniu, które mi mówiły, że może kurczę Kamil, może warto te studia, może jednak w tym kierunku pójść, bo też w tym biznesie to może ktoś nie będzie cię chciał, jak będzie wiedział, że ty już 1., 2., 3. kontuzję złapałeś. A ja mówię, nie, idę w zaparte. Nie wiem, co było powodem tego. Czy to może jakieś geny, odziedziczyłem to po tacie, po mamie, no nie wiem, czy po dziadkach, babciach, ale cieszę się, że to miałem w sobie.
bo dzisiaj byśmy tu nie siedzieli, nie? A wiemy, że też kariery pewnie kilku waszych kolegów, może nie kilku, ale no, zdarzały się takie osoby, które poprzez kontuzje, poprzez jakieś problemy zdrowotne zakończyły karierę, a zapowiadali się na niezłych zawodników, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o którą mnie pytałeś, już kompletnie o niej zapomniałem. Nie, było właśnie o tym, czy koszykówka zbrzydła, a druga właśnie o tej twojej historii tych kontuzji, ale wydaje mi się, że już też powiedziałeś, że było to dla ciebie takim motorem napędowym. Ja miałem podobną sytuację. Ja na tym w ciągu całej kariery miałem 4 razy sytuację, że musiałem trafić na stół operacyjny i przejść operację. I to wiesz, no jakby no każda taka ingerencja w organizm to jest potem okres, kiedy się musi wyleczyć rana, wyleczyć blizna, musisz wrócić jakby no, wrócić ci po właściwe no czucie tego danego jakiegoś tam stawu, czy nogi, czy ręki, czy czegokolwiek innego. Musisz potem jeszcze, po tym jak już odbędziesz rehabilitację, wrócić do treningu koszykarskiego, musisz wrócić na ten sam poziom ten kondycyjny, I to jest jeszcze musisz to, nie? mentalnie wrócić na ten sam poziom pewności siebie, który był wcześniej. I ja na przykład miałem taką sytuację, jak ja rozwaliłem sobie kolano, straciłem cały rok na rehabilitację, przeszedłem przez piekło, ale który też tak jak opowiadasz właśnie, to był taki motor dla mnie napędowy, że ja sobie wtedy powiedziałem, że nieważne ile czasu mi zajmie ten powrót do gry, ja wrócę do gry, nawet jeżeli to ma być 5 lat, ja po 5 latach wrócę i wiem, że będę grał dalej w koszykówkę, tylko chcę po prostu wrócić do gry. I wróciłem i ja już myślałem, tak sobie w głowie ułożyłem wszystko, że nie no, w końcu zakładam koszulkę na trening z całą drużyną, że w końcu to mam, że teraz już tylko i wyłącznie mi pozostaje radość z gry. Tak. A wychodzisz na pierwszy trening 5-5, no i wszystko wygląda 3 razy szybciej niż w rzeczywistości. Nogi ci, wiesz, po 5 minutach wysiadają, bo jesteś zmęczony, bo kondycyjnie już wysiadasz. No i sobie, wiesz, ta prawdziwa walka dopiero się teraz zaczyna. Bo po tym, jak ty wykrujesz się po zabiegu, musisz potem jeszcze wrócić na właściwy poziom pewności siebie i wywalczyć sobie na parkiecie rolę w zespole taką, jaką byś chciał. No ja dlatego też mówię, że dużo szczęścia jest, bo do tego wszystkiego, co powiedziałeś ty i ja, myślę, że to też jest ważne, w jakim środowisku się znajdujesz, że ludzie też dalej chcą ci zaufać, trafić na takie osoby, które w twoim trudnym momencie też jednak będą... Kto chce ci dać szansę, bo wiadomo, że to też, no, ja spotykałem się z takimi sytuacjami, wy się spotykaliście. Ktoś ci daje szansę, ale nie daje ci tej szansy za nic, tak? Natomiast nawet jak ci da szansę, a ty byłeś na pułapie jakimś finansowym, to dobra, dam ci szansę, ale musisz zejść. To jest biznes, ale no, wiemy, że on tak działa i z pełną świadomością w niego wchodzimy. To jest brutalne, ale takie jest i musimy mieć tego świadomość, ale ostatnio chcę to odnośnie kontuzji powiedzieć jedną rzecz, że bycie zawodowym sportowcem, nie wiem, czy mi się ze mną zgodzicie, czy nie, ale ostatnio o tym rozmawiałem właśnie ze swoją partnerką, że to jest też taki przywilej w sytuacjach, kiedy mamy jakieś drobne problemy zdrowotne, albo nawet i większe, bo zobaczcie, mamy jednak tą opiekę klubową, nie? I zawsze mamy fizjoterapeutę pod ręką, mamy lekarza. Jak coś się dzieje, to jest akcja, reakcja. Klubowi też zależy na tym, żebyśmy jak najszybciej stanęli na nogi. Więc teraz pomyślmy sobie, że no my też, pomimo tego, że nasze ciała są narażone na ten wzmożony wysiłek i na kontuzję, urazy, to jednak pomyśl sobie, że teraz idziesz na pogrywkę niedzielną, zrywasz sobie Achillesa. Ile trwa dostanie się do lekarza, ile trwa dostanie się, jeżeli chcesz to zrobić prywatnie, a umówmy się, nie są to tanie rzeczy, to musisz to wszystko zaplanować w czasie dosyć takim dłuższym. A my jednak z dnia na dzień, ja pamiętam jak 26 grudnia, to chyba był 2:23, grałem mecz Anwilu z Legią i złamałem kość śródręcza, a 2 stycznia już leżałem na stole. Że jak to wszystko zostało szybko przeprowadzone, za oczywiście ogromną uprzejmością i pomocą nie jednego, a kilku lekarzy, że się udało w tak trudnym okresie świąteczno-noworocznym, no bo wiadomo było, że im szybciej ta operacja... To jest właśnie klucz, że wiesz, jakby takie przykładowo zerwanie Achillesa, kluczem jest jak najszybsza operacja, żeby było jak największa, jakby to ścięgno jak najszybciej wróciło do tej swojej pełnego napięcia. Tak. No i też jakość tych usług. I jakość usług, tak jest. Mi się nasuwa historia z tego, jak tam bolało mnie kiedyś kolano lata temu i poszedłem do Bo już nie boli, nie? Żeby wszyscy wiedzieli, że już nie boli. Dobra, no już abstrahując od tej, chodzi mi o to, że poszedłem do, nazwijmy to, zwykłego lekarza, jako osoba z ulicy. I tam przedstawiając jakby historię tego, że mnie boli kolano
jedyna rada, którą dostałem, to ja siedziałem wtedy na krześle z nogami podsuniętymi pod krzesło i lekarz mi powiedział, żebym tak nie siedział, bo to jest źle dla kolana, jak takie za bardzo zginam. Więc Ale byłeś u dentysty? bo, dlatego się śmieję, bo jakby biorąc pod uwagę specyfikę naszego Nie umieszałem zawodu- z dentystą, stomatologą, nie, tak. dentystów, ale chodzi, że Ale nie w sprawach kolan. biorąc pod uwagę obciążenia, jakie mamy, no to jest w ogóle, no nie wiem, czy komukolwiek można udzielić takiej rady, jeżeli ma jakieś tam, powiedzmy, problemy, no ale mówię o jakości tych usług, bo na przykład tak jak teraz na kadrze mamy, wiadomo, doktora, nie, który no jest to świetnym jest- człowiekiem i mamy dostęp do tej usług, no i najlepiej z tego nie korzystać, ale jeżeli jest potrzeba... No nie oszukujmy się, korzystamy z tego niemalże codziennie albo co któryś dzień, no bo przy tej intensywności, fizyczności, jaka jest dzisiaj koszykówka, znaczy fizyczności, jaką potrzeba, żeby grać w koszykówkę, no to te mikrourazy i urazy to są na porządku dziennym. A Fajnie, że nie włączyliście tu klimy, nie? Bardzo fajnie, cieszę się, doceniam to. wczoraj jak Słuchaj, klima jest na maksa odpalona, ale taka gorąca atmosfera się zrobiła. O tych kontuzjach zawsze się... druga kolejka, 10 październik, mecz we Włocławku, Arka Gdynia, Anwil Włocławek. Określiłeś to w kalendarzu? Zakreśliłem jako trzecia kolejka, to już jest druga kolejka. Zresztą gramy w święta, więc ją wyrzucamy i Aha, bo jest przełożona, przełożona. tak, Tak, przez tak, Superpuchar. tak, dobra. Nie zakreśliłem w kalendarzu, ale cieszę się, Ale że tak zakreślę. szybko. Ale cieszę się, bo jeszcze nie mam kalendarza na ten nadchodzący sezon. Nie, cieszę się bardzo, że już tak szybko będzie okazja zawitać we Włocławku. No kurczę, no nie będzie to żadna tajemnica, ja uwielbiam Włocławek, naprawdę uwielbiam to miasto, uwielbiam kibiców i pomimo tego, że były momenty, w których nie byłem najbardziej lubianym może zawodnikiem w oczach niektórych z nich, to jednak zdecydowana większość ludzi mieszkających we Włocławku i kibiców Anwilu Włocławek zawsze wyrażała się w stosunku do mnie prosto w twarz, w cztery oczy, w pozytywny sposób i ja to cenię. Gdziekolwiek Michał się nie pojechało, czy do warzywniaka, czy no nie wiem, czy do dentysty, gdziekolwiek, czy do, kurczę, no nie wiem, czy do Barbera. naszego mięsnego, czy do barbera, gdziekolwiek się nie było, to ludzie naprawdę z ogromnym uznaniem, wdzięcznością, Tak. miłością do koszykówki rozmawiało się godzinami na różne tematy insiderskie, bo ich to ciekawiło. jak graliśmy w tym sezonie, pamiętam, zjeżdżałem do nas na Żytnią, Tak. gdzie A mieszkaliśmy. czym zjeżdżasz? Zjeżdżałem Elektryczny, klubowym. elektryczny BMW. BMW i4 i pojechała za mną policja na sygnale. Zatrzymali mnie pod dołem i pan podchodzi do mnie i pyta, a Luke Nelson będzie grał? No, ale to jest piękne. To jest nie klimat, to jest piękne. naprawdę- I ja rozumiem, że są ludzie w Polsce, którzy mówią, że we Włocławku nie ma nic innego poza koszykówką i że to jest mała mieścina, a nie jakaś tam półmilionowa albo milionowa, jak niektóre miasta. Natomiast no, nie oszukujmy się, czy tak jest, czy nie jest, to i tak jest piękne dla ciebie jako zawodnika. Ja przeżyłem we Włocławku i piękne chwile mistrzowskie i te mniej piękne i mniej miłe, te takie właśnie odpadnięcia w playoffach, jedynka z ósemką i to nie było dla sportowca nic fajnego i miłego, a tak czy inaczej mnie nie spotkała nigdy jakaś taka nienawiść, jakieś takie wulgarne odzywki. Zawsze ludzie uśmiechnięci, przyjemnie nastawieni, pozytywnie nastawieni. Teraz na meczu z Gruzją podszedł pan kibic właśnie z Włocławka z dwójką dzieci i mówi: Kamil, teraz tylko czekamy, aż przyjedziesz, żeby można było na stojąco cię oklaskiwać tak czy inaczej za to, co zrobiłeś. No to naprawdę aż się człowiek wzrusza, bo to jest coś, co niby ty robisz swoją pracę, masz za to normalnie płacone, to jest dla ciebie Tak. przyjemność, tak? Ale ludzie to doceniają Tak. i ty masz tą radość, że kurczę, twój wysiłek, twoje zaangażowanie, twoje przygotowanie też pokrywa się jakby z radością innych ludzi, gdzie ty tak de facto no, nie idziesz i nie wręczasz im, nie wiem, prezentów, Tak. kwiatów, a jednak powodujesz, że jest uśmiech na ich ustach, tak to nazwijmy, tak,
i oni są zadowoleni i po tym sobotnim wieczorze z kumplami jak pójdą na mecz, to wracają Tak. I zadowoleni. jeszcze ta w dobrych perspektywa, że w humorach. ogóle chcą przychodzić na salę, chcą płacić za Płacić bilety, żeby pieniądze. Ciebie zobaczyć, jak Ty grasz, bo reprezentujesz ich klub. To jest Dla mnie fajne. zawsze to jest To taka jest- rzecz, od małego jakby miałem wpajane, żeby to szanować, że Tak kibica trzeba szanować, bo bez kibica nie ma naszego sportu. No, Włocławek ma słaby PR, tak w reszcie Polski, powiedzmy, koszykarskiej, ale ja grając 2 lata we Włocławku też nie spotkałem się z żadną taką negatywną sytuacją i wręcz jak będąc we Włocławku zawsze odczuwam to, że że jest to wsparcie, nie? Że ludziom też zależy na tym, no i wiadomo, że przeżywają, no są zaangażowani w to, chcą, żeby Anwil wygrywał, a jak jest chęć wygrywania, a jego nie ma, no to jest rozgoryczenie i czasami no, ono się przejawia w różny sposób. Ale to do tego stopnia, że właśnie przed jednym ze spotkań w tym sezonie, jak dziewczyny do mnie przyjechały i byłem w Biedronce, kupowałem pierogi przy kasie samoobsługowej, pan mnie zapytał, że nie będziesz chyba tego jadł teraz przed meczem. Oj, ja wam powiem, że takich takich dla córek anegdot- było, dla córek. Nie, to dla córek, to dla Takich córek. anegdot to naprawdę mógłbym rzucić Ale teraz tak z fajnie. rękawa parę, ale no, to jest temat, który naprawdę przez wszystkich w Polsce powinien zostać już definitywnie zakończony, tej małomiasteczkowości w niektórych, bo to jest piękne właśnie uważam i zobaczcie jaki fanbase ma Ostrów. Tak. Tak. I teraz są problemy, czy nie wiadomo, czy Stal będzie, czy nie będzie w Ekstraklasie, a widać tam na Twitterze ruch, że ci kibice naprawdę tym żyją. No chcą, No powiem chcą, Ci, że chcą dla mnie tego, na przykład tak? przyjeżdżając, pierwszy raz grając w PLK i przyjeżdżając do takiego miejsca jak Ostrów, widząc jak po prostu jaki ten kibic jest żywy, pastek zafascynowany. Ja miałem sytuację takie, że wiesz, ja szedłem na zakupy z żoną i ktoś przy kasie na przykład mi kasuje rzeczy i Panie Tomku, powodzenia w ten weekend. Prawda? To są takie małe rzeczy, ale robią taką, wiesz, Przyjemne. taką fajną, no dają Ci takiego dodatkowego kopa, że chcesz dla tych kibiców wyjść i zrobić, no po prostu dać wszystko na parkiecie. Ale o tym jeszcze, co mówiliście o Włocławku, takie fajne, pokazujecie te historyjki, że naprawdę fajnie można mieszkać. Nie trzeba mieszkać na przykład w Toruniu, tylko można mieszkać we Włocławku. A czy nie mieszkać w Toruniu jednocześnie grać? Także mówisz tak, że mieszkać w Toruniu, że nie musisz mieszkać w Toruniu, żeby grać we Włocławku, że możesz też mieszkać i żyć we... Ale możesz i możesz też czerpać z tego przyjemność. To każdy z nas jest inny. Ja czerpałem przyjemność grając we Włocławku, mieszkając we Włocławku i ten przyjazd w tej drugiej kolejce, no to na pewno będzie taki, no serce będzie biło szybciej i na pewno nie będzie, nie jest to coś, co po prostu po mnie spłynie. Natomiast no, ja już reprezentuję barwy gdyńskiego zespołu i będę robił wszystko, żeby tą prawą penetrację Michała zatrzymać. No, czyli idziesz w prawo, a w lewo i potem taki Ale jest, tak jest. badiczka Małe albo rączką tam odpychasz i w stepbacka idziesz. No, to jest... Ale to też Mamy są nadzieję fajne też, rzeczy. że tego Słowenia nie będzie oglądał. Zobaczcie, to też pokazuje, że dzisiaj, zobaczcie, siedzimy sobie, śmiejemy się, znamy się nie od wczoraj, a jutro wychodzimy i ze sobą rywalizujemy, Tak. po czym po tych 2 godzinach znowu sobie przybijamy piątkę. Znamy się, ale traktujemy to jako biznes i myślę, że to też to, gdzie jesteśmy tutaj dzisiaj, to pokazuje, że potrafimy w tym biznesie naprawdę rozróżnić pewne rzeczy, takie koleżeńskie, pozasportowe do tych rywalizacji. I ta rywalizacja jest czysta, przecież nikt nikomu palców w oko nie będzie wsadzał, a jednak każdy z nas ma tą chęć udowodnienia i I pokazania. chce wywalczyć miejsce na Eurobasket. No, wiesz, No, więc to na pewno jak się we Włocławku spotkałem w tej hali mistrzów, tak trener Mantas Cesnalski powie, że jestem oddelegowany do krycia Michała, to lekko nie będzie. To Powiem lekko nie wam, że będzie. dla mnie osobiście, przez to, że podpisałem teraz tych wcześniej nie będę grał w PLK, właśnie możliwość tych rywalizacji z tobą, nie? też te mecze takie nabierają takiego głębszego, Kolorytu fajnego jeszcze, tak. kolorytu. No. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ale poczekaj, bo Michał, bo ty wróciłeś po mistrzowskim sezonie i to z Ostrowem i nie, ze Słupskiem nie miałeś okazji. Grać w hali mistrzów. Ze Słupskiem chyba nie, ale grałeś z Ostrowem. Tak, I zobacz, i nie byłeś wygwizdywany, wręcz przeciwnie, na prezentacji i z tego co ja zauważyłem, że wszyscy zawodnicy, którzy grali we Włocławku i nawet mieli mniejsze role,
to tak czy inaczej ten Włocławek docenia to i na tej pytania. prezentacji, no bo wiadomo, że nikt ci nie będzie klaskał, jak zdobędziesz punkty dla drużyny przeciwnej, ale na prezentacji zawsze jak jest wymieniane nazwisko byłego gracza Anwilu, może są jakieś przypadki, nie wiem, pojedyncze, których Szukam teraz w głowie, ale nie mogę sobie przypomnieć. ja mam, ale nie będę mówił. To zdarzają się tak, no ale to ktoś tam musi naprawdę przeskrobać, no sobie u kibiców, no to w 99% jest to jednak docenienie tego, że jak się tutaj było, bo dobrze wiesz, że to jest taki fanbase, który docenia to zaangażowanie i jak nawet wynik nie dojeżdża, nie dowozimy tego wyniku jako sportowcy, no to kibic i tak jest w stanie to docenić. Wydaje mi się, że tych wątków mogło być naprawdę bardzo, bardzo wiele. Kamil, wydaje mi się, że my dzisiaj musimy zostawić tą rozmowę na tym etapie, a z przyjemnością byśmy Cię ugościli jeszcze w trakcie sezonu na takie kolejne pogaduchy, czy w trakcie Eurobasketu. Też w sumie kręci się nam taka wizja. Możecie dać znać w komentarzach, czy to by Wam odpowiadało. Zrobienie może jakiegoś live'u z pytaniami od słuchaczy, takim tuż przed Eurobasketem. Może byłbyś zainteresowany, byśmy sobie tutaj usiedli w parę osób. Pytania do Właśnie, a kadrowiczów. co wy na to, żeby właśnie taką dyskusję zrobić, nie wiem, czy kamery nas obejmą, żebyśmy zrobili w kilku zrobili. Tak, to byłoby bardzo ja fajnie. wiem, że tu chodzi wszystko o kliknięcia, żeby pojedynczo słuchaj, z no, każdym było. Tak jak mówimy, ale- to jest koniec końców biznes. ale Ten nasz zróbmy biznes live'a. podcastowy też jest biznes. No. Zróbmy live'a, bo wy i tak podrzucicie inne słowa do moich wypowiedzi pewnie przez AI. Ale... Mikrofony dokupić kolejne, ale ogarniemy technicznie. Ogarniemy. A, coś tam tu Artur Uczymy da. się na błędach, te jakieś tam usterki Innych. dźwiękowe. Ostatnie problemy dźwiękowe udało nam się Jeżeli uratować, chodzi o dźwięk, więc tak, poprawiliśmy to, ulepszając sprzęt, także mam nadzieję, że ten odcinek już będzie taki Tak. bez jakichkolwiek wpadek, ale no, inwestujemy w ten podcast, tak jak inwestujemy w samych siebie, więc no, Nowe chcemy nowe tworzyć jak mikrofony najlepszy produkt. doceniam, Dokładnie tak. doceniam, ciążą mocno tu, grzeją solidnie, Ten ciężar to przywilej. ciężar to przywilej. ale dziękujemy Kamil. Tak. Ja bardzo Ogromne dziękuję za dzięki, zaproszenie. Cieszę się, że jestem którymś tam dopiero z kolei zaproszony przez Was. Nie, Ja zastanawiałem się doceniam. w trakcie sezonu, ale tak sobie pomyślałem, że głupio by było, jakbyśmy, bo wtedy nie mieliśmy jeszcze takiej możliwości, żeby zrobić to osobiście, jak Ty byś siedział tam w bloku 3 mieszkania dalej na komputerze. Ja Ale bym nie, siedział. co ja powiedziałem, Michał, że ja chętnie się dam zaprosić, ale po zakończeniu kariery, jako że mamy ogrom czasu wolnego, bo nic na tej kadrze nie robimy, Tak, to jednak tak. zdecydowaliśmy się, że zrobimy to teraz, ale nie. Bo co innego mogliśmy robić Tak. teraz po treningu wieczorem. W sumie nic. Tak. Nie patrz na zegarek. Sprawa jest prosta. Trzeba zrobić takiego live'a, gdzie jesteśmy wszyscy. Zrobić tak, żeby kibice mogli zadawać pytania, bo myślę, że tak jedno pytanie, to wiecie jak to jest. Ono napędza jakiś temat, który Dokładnie. napędzi jakiś temat, Jakaś a jak anegdota będziemy będzie. tutaj w gronie kilku chłopaków, którzy mają jakieś doświadczenie i też trenerskie, kibicowskie z różnych Dokładnie. zakątków kraju albo i Europy, no to będzie... A przy okazji z Olkiem Dziewą możesz też zagrać partię szachów na żywo dla naszych słuchaczy. Czyli jednak te szachy, a nie to drugie, co rozmawialiśmy. Może przy okazji, Różne gry mogą być. tutaj. może błyskawiczne byśmy zagrali. Gry planszowe. Szachy, warcaby. Szachy, możliwe, Macao. że jutro w trakcie prezentacji tutaj jednego ze sponsorów Lego dostaniemy takie do gry. Znaczy, Naprawdę? nie, że wy dostaniecie albo ja, tylko że dostaniemy, będziemy składać. A ja mam takie w domu, bardzo fajne to jest. No. A propos Lego, jeszcze ostatnia anegdota. W tym sezonie mieliśmy w drużynie Islandczyka, w sumie naszego rywala na Eurobaskecie, Tryggvi Hlinassona. I on ma u siebie w mieszkaniu taki ogromny zestaw Lego z Gwiezdnych Wojen, tego Millennium Falcon. największy? Taki ten statek. I on jest byczy ogromny, po prostu taki o. No i on już tam chyba był 3 lata w tym Bilbao. No i kończył mu się kontrakt, no i tak się zastanawiali przez pół roku z dziewczyną, co zrobią z tym Lego, no bo nie rozłożysz tego, Tak. no bo wiesz, nie wiesz gdzie pochować te torebki, Tak. wśród jakichś torebek i tak dalej. Całego tego nie przewieźć, bo się rozwali. No i my tak żartobliwie mówiliśmy z kumplami, że dobra, słuchaj Tryggvi, już lepiej, łatwiej Ci będzie podpisać kolejny kontrakt w Bilbao niż przewieźć tego Millennium Falcona. No i skończył się sezon i podpisał, czyli przedłużył, czyli sobie chyba Widzisz, przeanalizował klub wszystko. docenił, z jakimi trudnościami musiałby się mierzyć Tak, po tak, zakończeniu tak, tak, sezonu. tak, tak. I No tak. to są prawdziwe Panowie, problemy. kończymy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo Dzięki dziękuję. wielkie, dzięki, Pozdrawiam że byliście z nami. wszystkich słuchaczy i oglądaczy. Nie ma co gdybać. Oglądajcie, klikajcie, subskrybujcie. Dzięki, że jesteście z nami. Na razie. Cześć.